W tym odcinku północne wybrzeże Maroka i basen Morza Śródziemnego. Mało znany, ale malowniczy wąwóz Laon. Niebieskie miasto Szafszawan oraz wszędobylskie koty. Cześć! Witam na kanale Okiem Plecaczka i zapraszam na kolejny odcinek z serii Motocyklem przez Maroko. Jest 27 kwietnia 2025 roku i startujemy z Tetuan. Tak, rozpoczynamy dzień drugi, jedziemy do Szafszawanu. Jak widzicie, pogoda 22 stopnie, trochę za ciepło się ubrałem. Dzisiaj prowadzi Sebastian. Mogę drugi? Do Maroka dotarliśmy wczoraj późnym wieczorem. Odprawa na granicy marokańskiej zajęła prawie godzinę. Pierwsze moje wrażenie nie było zbyt pozytywne. Przejeżdżaliśmy przez wioski, w których było widać biedę, a nasze maszyny zwracały na siebie uwagę, więc czuliśmy się trochę nieswojo. Ruch był dość duży jak na wieczór. W kolejnych dniach widzimy, że to norma, że miasteczka żyją nocą. Co do ruchu ulicznego trzeba było się przyzwyczaić. Miejscowi nie patrzyli w lusterka, nie używali kierunkowskazów. I jako ciekawostka wszędzie unosił się specyficzny zapach palonych konopi indyjskich. Jezu, ktoś spojrzał w lusterko. Jesteśmy na wybrzeżu i teraz wzdłuż wybrzeża będziemy kierować się w stronę Szafszawanu. Później wjedziemy bardziej kręte rejony. Widzicie w oddali morze, górki. I nieśpiesznie, bo dzisiaj trasa okrojona ze względu na to, że wczoraj nie udało nam się dojechać do Szafszawanu. Dzisiaj stwierdziliśmy, że będziemy czy nocleg sobie spędzimy w Szafszawanie, zwiedzimy go sobie i za dnia, i wieczorkiem, a jutro też nieśpiesznie w stronę Fezu będziemy się kierować. Także dzisiaj taka traska na niecałe 2 godzinki. My się przejechać kawałek, popodziwiać. Pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o Maroko za dnia, bo wczoraj, tak jak mówiliśmy, było dość ciemno już. Jest malowniczą, tak bym powiedział. Wyjechaliśmy z Tetuanu, gdzie miasto widać było, że takie dość sporawe, zadbane. Przy wjeździe, wyjeździe z miasteczka patrol policji, ale kazał dalej jechać, także na spokojnie. Krajobrazy naprawdę malownicze, tak bym to nazwał. Ciepło, 21 stopni, pełne słońce, troszkę chmurek. Zobaczymy, jak będzie później przy tej krętej trasie, jak to będzie wyglądało. Natomiast troszeczkę trzeba się przyzwyczaić do ruchu. Wciskają się niemiłosiernie, nie zawsze używają kierunkowskazów, nie mówiąc o tym, że potrafią się zatrzymać. Tu wjeżdżamy do kolejnego miasteczka, mamy patrol policji właśnie, który macha, że możemy jechać dalej. I to samo podejrzewam, że przy wyjeździe też będzie. Tutaj taka ładna promenadka. Proszę, tam w oddali tak wzniesienie. I tak jak mówiłem, tu jakieś palemki. Bardzo ładnie to wygląda. Pierwsze wrażenie nie było takie kolorowe, ale już teraz kolejny dzień pokazuje, że jednak będzie to wyjazd pełen przygód i kontrastów, tak bym to nazwał, bo tutaj znowu widać, że miasteczko takie bogatsze, ale wczoraj wieczorem przejeżdżaliśmy już takie, gdzie tych patroli nie było widać i raczej wskazywało na to, że jest trochę biedniejsze, obskurne, tak bym to nazwał. Zobaczymy, co dalej nas spotka.
Tu mamy osiołka na przykład. I popatrzcie na te fajnie zagospodarowane wzniesienia. Dość ciekawie i barwnie to wygląda. Między tym taka dość kręta droga. I następny osiołek. Jedziemy i napawamy się tak naprawdę widokami, bo no jest na tą chwilę przepięknie. Kręte drogi poprowadzone wzdłuż wybrzeża tak naprawdę. Dość specyficzne budownictwo. I naprawdę wygląda to ładnie. Przystanek na kawkę. Tak jest. Sebastian wynegocjował dla nas dobrą cenę z panami. Po francusku czy po angielsku? Co? Po angielsku. Tutaj? Angielsku, a tam niestety już tylko po francusku nie jest. No ale chyba byś orzechy. Nie, chcę tylko sobie zobaczyć, wiesz? Był maleńki postój na kawkę, ruszamy dalej w drogę w stronę Szafszawanu. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy, nieśpiesznie. Powolutku, regeneracyjnie. Tak to mniej więcej wygląda. Tak, zostało nam jeszcze 40 km do Szafszawanu. Powiem Wam szczerze, że krajobrazy z zakrętu na zakręt coraz to ładniejsze, niespodziewane. Bardziej Afrykę wyobrażałem sobie jako takie pustynne kraje, pustynny kontynent, a o dziwo nie wiem, czy nie jest bardziej hiszpańska flora i fauna, chociaż zwierzątka to głównie osiołki, jakieś bydło, troszkę baranków, natomiast zieleń taka nie do opisania tak naprawdę. I o dziwo mamy 23 stopnie, w moim odczuciu coś koło 28-30 stopni, tak powiedzmy na temperatury europejskie, tak bym to nazwał. I jak patrzymy sobie na osoby tutaj żyjące, to bardzo często ubierają się, można powiedzieć, tak jak u nas na wiosnę, tudzież niektórzy jeszcze w puchowych kurtkach chodzą przy takich temperaturach. Patrzcie, jaki piękny wąwóz nam się tutaj wyrysował. Coś przepięknego. Piękne zakręty. Tak naprawdę rysują się do samego Szafszawanu. Nie jest może głęboki, ale przepięknie. A wygląda tak, jak byliśmy w Francji i ochry były, nie wiem, czy pamiętasz te jaskinie, w których żeśmy zwiedzali, i tak mniej więcej to wygląda. Nie wiem, czy to dokładnie są ochry, ale mniej więcej tak to przypomina. Pewno się powtórzę, ale mówię, że z zakrętu na zakręt coraz piękniejsze widoczki. W każdym razie polecam przejechać drogą R406. A według Google to wąwóz Lao nad rzeką Kłet Lao. Tak, zbliżamy się powolutku do Szafszawan. I powiem szczerze, że podjazd do miasta jest dość taki interesujący. Dwupasmowa droga z zakrętami, czyli coś, co motocykliści lubią najbardziej. Troszeczkę wieje, nie wiem, czy to słychać. Piękne oświetlenie też uliczne. Ciekawe, jak wieczorem będzie to, czy wieczorem to wygląda, bo nie wiem, czy tędy będziemy jechać,
ale dość interesująco wygląda. Też wszystko już w kolorach niebieskich, czyli tak jak większość domków, które zastaniemy w Szafszawanie. Tak, wjechaliśmy do miasteczka, coraz bardziej niebiesko się robi. No ładnie to zaczyna wyglądać. Aczkolwiek wszędzie pod górę. Szafszawan leży na wzgórzach. Wszędzie jest albo pod górkę, albo z górki. Trudno też znaleźć hotel z parkingiem. My zatrzymujemy się w Casa Familia, gdzie mogliśmy zostawić motocykle przed samym wejściem na chodniku, a obiekt jest całodobowo monitorowany. Mamy taki piękny apartament w marokańskich klimacikach. Wchodzimy. Tu jest pokój Emskich. Tu jest pokój nasz. Uroczy. W marokańskim klimacie. Taką mamy szafę u góry. Zamknę drzwi. To tak to wszystko wygląda. Otwieramy łazieneczkę. A w łazieneczce takie marokańskie klimaciki. Łóżko. I taki mały taras z widokiem na Szafszawan. Uroczo. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. No nie? Ale ciepło. Za ciepło. A niby tylko 23 stopnie. Szafszawan zwane jest inaczej niebieskim miastem. Cała Medyna pokryta jest odcieniami błękitu, od pastelowego po kobaltowy. Jest też jednym z najbardziej instagramowych miejsc w Maroku. A dlaczego niebieski? No cóż, jest wiele teorii. Błękit to symbol nieba i Boga. Błękit odstrasza komary, ponieważ przypomina wodę. A także błękit i niebieski przynosi uczucie chłodu i spokoju w tym gorącym klimacie. Które jest prawidłowe? To ostatnie nie bardzo się sprawdza, bo jest strasznie gorąco. O, jest przekozacko ciepło. 2 godzinki do zachodu i szafszawańskie krupówki. Tak, piękne niebieskie uliczki, tak mógłbym powiedzieć. Szafszawan. Masa turystów, masa badziewków. Jako ciekawostka, to do początku XX wieku miasto było zamknięte dla cudzoziemców, a w szczególności dla chrześcijan. Nawet próba wejścia mogła skończyć się śmiercią. Było to jedno z najbardziej odizolowanych miejsc w Maroku. Szafszawan to również miasto kotów. Jest ich pełno i są dosłownie wszędzie. Mieszkańcy często dokarmiają koty, pozwalają im spać w swoich sklepikach. Nie są to typowe bezpańskie zwierzęta. Wiele z nich jest oswojonych, zadbanych i chętnie pozują turystom do zdjęć. I nasz pierwszy tadżin. To podobno jest albo koza, albo baran. Albo owca. Albo owca. Ktoś ma z kozy, ktoś ma z owcy. Ja mam z marchewki. Z kurczaka. Ja mam szlif. I tak kończymy nasz drugi dzień podróży motocyklowej po Maroko. Wzgórza Szafszawan oraz piękny zachód słońca. A wieczór umilamy sobie marokańską miętową herbatą.